Czy nie byłoby wspaniale, jakby każdego roku w każdą Wigilię do każdego z nas przychodziłby święty Mikołaj, zostawiając pod choinką prezent? Zakładam, że żaden z moich widzów nie jest już dzieckiem i nie wierzy w świętego Mikołaja. Nieważne, czy tego z Laponii, czy jakiegokolwiek innego, ale co jeśli w tę Wigilię zamiast tego Mikołaja zauważysz, jak do twoich drzwi zapuka ubrany w czerwony płaszcz mężczyzna? Zapraszam was na przerażającą historię, która wydarzyła się naprawdę i miała miejsce w Japonii, dokładnie w Wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszam. Był rok 1935, śnieżna, zimowa noc. W małej japońskiej wiosce wiał zimny wiatr, a ich domy zasypywała coraz grubsza warstwa śniegu. 5-osobowa rodzina spała w swoich łóżkach, nie zdając sobie sprawy z tego, co ich niedługo spotka. Tuż po północy obudziło ich głośne pukanie do drzwi. Małżeństwo wstało z łóżka, aby sprawdzić, kto może dobijać się o tej porze w środku nocy. Również dzieci wytoczyły się ze swoich sypialni, zastanawiając się, kto mógł ich wyrwać z głębokiego snu. Kiedy ojciec otworzył drzwi, zastał stojącego nieruchomo nieznajomego człowieka. Mężczyzna od stóp do głów okryty był długą, czerwoną peleryną. Mężczyzna trzymał latarnię, a jego twarz okryta była cieniem czerwonego kaptura. Zostałem wysłany przez twoich krewnych, powiedział nagle mężczyzna. Twoją matkę dopadła choroba i jej stan jest bardzo poważny. Chcę cię zobaczyć, zanim umrze. Ojciec, słysząc te słowa, natychmiast się ubrał i wyszedł z nieznajomym mu mężczyzną w czerwonej pelerynie. Nie minęło kilka godzin, kiedy ponownie rozległo się głośne pukanie do drzwi. Kobieta otworzyła je i zdziwiła się, widząc tego samego mężczyznę w czerwonej pelerynie. Twój mąż przysłał mnie, abym cię do niego przyprowadził, powiedział. Stan jego matki się pogarsza. Jest bardzo prawdopodobne, że nie dożyje do rana. Powiedział, że cię teraz potrzebuje, kiedy nadejdzie ten czas. Żona w popłochu nałożyła na siebie ciepłą kurtkę i wyszła z mężczyzną w czerwonej pelerynie. Jednak zanim to zrobiła, postanowiła zostawić swoje dzieci u sąsiadki w domu obok, aby na ten czas miała je na oku. Minęła godzina lub dwie, kiedy do domu sąsiadów zaczyna pukać mężczyzna w czerwonej pelerynie. Kiedy je otworzyła, mężczyzna od razu powiedział, że chce rozmawiać z dziećmi. Kiedy już przyszły, nieznajomy odezwał się. Przepraszam, muszę wam to powiedzieć, ale wasza babcia zmarła. Wasi rodzice kazali mi tu wrócić i was odebrać, ponieważ oni czekają na was w domu waszej babci. Kobieta miała dziwne przeczucie, była bardzo podejrzliwa i odmówiła nieznajomemu. Nie można tak wyprowadzać dzieci w nocy, rzekła krótko, ale stanowczo. Jest śnieżyca, to niebezpieczne. Jednak mężczyzna w czerwonej pelerynie nie dawał za wygraną i próbował jakoś przekonać starszą kobietę. Nalegał, że muszą z nim iść, ale kobieta mu nie ufała. W końcu miała dość i zagroziła tajemniczemu gościowi, że jeśli natychmiast nie odejdzie, pobije go miotłą. W końcu mężczyzna się poddał i odszedł. Następnego dnia rano mąż starszej kobiety, kiedy tylko się obudził, postanowił pójść na spacer, aby nacieszyć się zimową aurą. Kiedy przeszedł przez długi drewniany most na końcu wsi, zauważył coś dziwnego. Na śniegu było wiele jaskrawo czerwonych plam. Starszy mężczyzna zaczął się im przyglądać bliżej i gdy tylko zdał sobie sprawę, że to krew, przeraził się. Chwilę później z boku mostu zauważył zakrwawioną siekierę. Wtedy dotarło do niego, że gdzieś nieopodal doszło do morderstwa. Mężczyzna czym prędzej ruszył na posterunek policji, który znajdował się w centrum wsi i opowiedział wszystko, co widział.
Policja przeszukała okolice i po pewnym czasie znalazła unoszące się na rzece ciała zaginionego ojca i matki. Zostali brutalnie zamordowani, a ich głowy odcięto siekierą. Po rozmowie z dziećmi i sąsiadem policja nie miała wątpliwości, kto za tym wszystkim stoi. Był nim niewątpliwie mężczyzna w czerwonej pelerynie. I gdyby sąsiadka nie przeczuwała zagrożenia i w porę nie powstrzymała dzieci, to one również padłyby ofiarą brutalnego morderstwa. Okazało się jednak, że ten człowiek nigdy nie został znaleziony, a sprawa po dziś dzień nie została rozwiązana. Co myślicie o tej makabrycznej historii? Trzymajcie się ciepło, życzę Wam spokojnych świąt, wielu prezentów i do usłyszenia już niedługo. Pa, pa!